Hejka! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejne miasto na Sycylii, tak właściwie miasteczko. Miasteczko, które się nazywa? Piazza Armerina. Dokładnie. I na razie staramy się, żeby nas nie zabili na Starym Mieście w swoich pięknych sportowych samochodach. Słuchajcie, dotarliśmy tutaj po jakiejś tam dłuższej jeździe. Dzisiaj chcemy Wam pokazać kilka ciekawych rzeczy. Mamy nadzieję, że się uda, bo pogoda niestety znowu się lekko skiepściła. Jest zimno, tak. Prawie pada śnieg. Nie wiem, czy widać, ale leci para po prostu z ust. Zdecydowanie tak, natomiast piazza słynie z kościołów. Nie uwierzycie. Jest tutaj też zameczek, jest katedra i jest Villa Romana. Jeszcze są dekoracje świąteczne. Są takie wszędzie tutaj kamieniczki, piękne uliczki. Wygląda to fajnie na pierwszy rzut oka, ale myślę, że jak już się zdążyliście przyzwyczaić do filmów z tego wyjazdu, również i w tym mieście, wszystko jest zamknięte. Dotarliśmy do jednego z kościołów, Chiesa di San Rocco. To jest kościół z 1613 roku. Zaraz obok macie kolejny taki budynek, pewnie z XVII wieku. Też wygląda nieźle. Ja powiem szczerze, na razie modlę się, żeby znaleźć miejsce, gdzie nie jeżdżą samochody. No bo spójrzcie, tutaj wszędzie macie samochody jadące cały czas z każdej strony, jakby to była jakaś normalnie autostrada. Patrzcie, kolejne. Nie wiem, idziemy szukać jakiegoś centrum. Chodzimy sobie uliczkami tego fascynującego miasteczka. Spójrzcie, jaka architektura. Starsze budynki wszędzie. Znaleźliśmy się na takim główniejszym placu, zaraz Wam go pokażę, no ale pomyślałem, że to dobry moment, żeby trochę Wam opowiedzieć o historii tego miasta, no bo tak jak już wspominaliśmy, to miasto historia tego miasta sięga czasów starożytnych, kiedy to starożytne wille były tutaj budowane. Później miasto zostało lekko zapomniane i na nowo odkryte w średniowieczu przez Normanów. Od tamtej pory miasto dość prężnie się rozwijało, no i dzisiaj ma około 20 000 mieszkańców. A tak wygląda główny plac. Jak główny plac, to i główny kościół. Przedstawiamy Państwu katedrę. Znajdujemy się przed najbardziej charakterystycznym budynkiem w Piazza Armerina. Jest to katedra Najświętszej Marii Panny w Niebo Wziętej. Budynek po raz pierwszy został zbudowany w XV wieku. Jak widzicie, przede wszystkim styl barokowy z elementami późnego renesansu. No i słyszeliśmy, że jest całkiem nieźle zdobiona wewnątrz, więc zabierzemy Was do środka. A oto ta słynna kopuła. Pochwaliliśmy się, że Was zabierzemy do środka, a tu wrota nieczynne. Niestety. Coś mamy niefart. Zobaczymy, czy może gdzieś są jakieś boczne. Jeżeli nie, no to musicie nam wybaczyć. Chociaż wydaje mi się, że akurat kościołów to Wy widzieliście z nami już dużo. Idziemy do baru. Trzeba napić się kawki. Proszę bądź otwarty, proszę bądź otwarty. Zaraz zobaczymy. Jest! Już lubimy ten bar. Chcemy być bogaci. Może się uda coś wygrać. A nie udało się wygrać? Gabi, od poniedziałku do roboty. Kawkę wypiliśmy. Miliarda nie wygraliśmy. Idziemy dalej zwiedzać. Szukamy zamku. Trochę jakby się rozpogadzało, ale słuchajcie, jest bardzo, bardzo, bardzo zimno dzisiaj. Tu macie taki mały parczek. A co? Pokażę Wam, skoro przechodzę obok. No i cóż, mam nadzieję, że dojdziemy i że będzie bardzo fajny ten zameczek, żeby Wam go pokazać. Dotarliśmy do zamku. Zamek nazywa się Castello Aragonese. Jest z 1392 roku. No i widać, że to jest taki prawdziwy warowny zamek. Nie ma ozdób, tylko i wyłącznie funkcje obronne. Spotkaliśmy gang kiciulków. Gang kiciulków ma swoją siedzibę na zamku. Zamek jest, zgadnijcie co, zamknięty, ale kiciulki tutaj sobie zrobiły melinę. Spójrzcie, jakie ładne. Miasteczko jest bardzo klimatyczne. Widać, że takie właśnie ma średniowieczne klimaty, są wąskie uliczki, przepiękne ma też kolory, przynajmniej w moich okularach.
No ale trzeba też uważać pod nogi, bo nie wszędzie jest czysto. Znaleźliśmy jeszcze Kolegium Jezuickie z 1600 roku, także całkiem stare. Tutaj pewnie jakiś założyciel, a po drugiej stronie z wieku XVII albo XVIII jest kościół świętej Anny. A zaraz obok kościoła świętej Anny kościół świętego Ignacego Loyoli, wiek XVII. Kościół numer 1, kościół numer 2. Czego nie rozumiecie? My idziemy dalej w dół. Zrobię Wam jeszcze taki objazd 360 po placu, żebyście widzieli, jak wygląda takie normalne miasteczko. To naprawdę ani znane miasto, ani jakieś słynne, ani bardzo turystyczne. One po prostu tak tutaj wyglądają. Każde miasteczko jest bardzo podobne i do każdego warto zajrzeć, bo ma taki swój specyficzny klimat. Szybkie podsumowanie. Miasteczko ciekawe, ale nie ma tutaj naprawdę nic, czego by nie było w innych miasteczkach, więc te miasteczka, które widzieliście w innych odcinkach, bardziej Wam na pewno polecamy. Na pewno trzeba tu przyjechać w sezonie, bo jak widzicie, wszystko zamknięte. Ja nie wiem, czy w sezonie tak jest, czy nie, ale no nie chcę mi się wierzyć, żeby tak było. Tak. W każdym razie tutaj jakieś knajpy, restauracje znajdziecie, ale zbyt dużego wyboru nie ma. Idziemy teraz zobaczyć wykopaliska, no i wtedy pokażemy Wam tą taką największą atrakcję tego miejsca. Villa Romana. Na odchodne kolejny kościół, gdzie pierwszy powstał w XII wieku, a ten, który widzicie teraz, to jest kościół z 1600 roku. Furek stoi, pan kierowca już w środku, my jak zwykle na końcu, ale już szybko się pakujemy i jedziemy. Dzień dobry. Dotarliśmy do Villa Romana del Casale. Zobaczymy, czy jest dużo ludzi. Chyba otwarte, bo na parkingu samochody były. Jak widzicie, wyszło piękne słoneczko, więc od razu lepiej się zwiedza. No i Gabriela, gdzie się teraz znajdujemy i co trzymasz w rękach? Weszliśmy właśnie do Villa Romana, czyli kompleksu archeologicznego, który zaraz Wam pokażemy. W ręku trzymam bilety, które kosztowały nas 14 euro od osoby. I pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Pierwsze ruinki można znaleźć już na starcie. Już widać, że to był dość duży kompleks. Zaraz Wam więcej o tym opowiemy, bo naprawdę jest to wyjątkowe miejsce. Villa Romana jest to kompleks, który powstał mniej więcej w 300 roku naszej ery. Swoją świetność przeżywał w 4 i w 5 roku naszej ery. Jest to ogromny budynek składający się z blisko 50 izb. We wszystkich izbach znajdziecie mozaiki i to właśnie z tego znany jest ten kompleks. Te mozaiki są we wszystkich pomieszczeniach, są bardzo dobrze zachowane. Jeżeli chodzi o samą powierzchnię tego kompleksu, to 3500 m2, więc możecie się domyślać, że ta późnorzymska willa była najprawdopodobniej domem letnim jakiegoś ważnego senatora albo kogoś z rodziny cesarskiej. Teraz przechodzimy koło łaźni. Tak jak wspominałem, 50 pomieszczeń i one miały różnorakie przeznaczenie. Tutaj macie łaźnie, były oczywiście pokoje reprezentacyjne, pokoje sypialne, jak się nazywa, gimnazjum, były siłownie, tego typu pomieszczenia. No i zaraz zobaczymy sobie, jak zostały one odkopane. Co jest ciekawe, same wykopaliska były prowadzone już w XIX wieku, ale ukończono je dopiero w latach 50., 60. XX wieku. To właśnie wtedy dodano te zadaszenia. No i mamy nadzieję, że zobaczymy zaraz przepiękne mozaiki. Pierwsze pomieszczenie, do którego weszliśmy i już widać przepiękne mozaiki. Słuchajcie, to jest dopiero początek. Jakby ktoś chciał zdjęcie z lwem, to jest tutaj mile widziane. Samo zwiedzanie jest bardzo przyjemne, bo wszędzie macie znaki, więc wiecie, gdzie macie iść.
Mi to trochę przypomina takie wykopaliska, które odwiedziliśmy w Pafos na Cyprze. Zobaczymy, czy te są ładniejsze. Podobno tak. Kolejne przepiękne mozaiki. Tym razem nie już same wzory, ale pojawiają się jakieś postaci. Tutaj na mozaikach możecie zobaczyć wizerunki różnych zwierząt. Jedne ładniejsze, drugie mniej ładne, trzeba przyznać. Ale robi to wrażenie. Chodzimy tutaj na takich podwyższeniach. Na wszystko możemy patrzeć z góry. I spójrzcie, jakie tutaj piękne mozaiki znaleźliśmy. Tutaj możecie trochę zobaczyć, ile jest tych pomieszczeń. Tu macie jedno pomieszczenie, tu macie kolejne i one tak się ciągną cały czas i my chodzimy, będziemy szli tak mniej więcej w kółko. Wydaje mi się, że ta willa jest zbudowana na planie, nazwijmy to, kwadratu. A same w sobie pomieszczenia naprawdę są bardzo, bardzo duże. Dobra, z tym kwadratem to ja prawie miałem rację. No mniej więcej tak to wyglądało. My w tym momencie znajdujemy się w tej głównej części. Mordo, widać po mnie? Tylko spójrzcie na tą mozaikę. Jest przeogromna. Zachowała się w dosłownie idealnym stanie. Przez blisko 2000 lat. Jedna z najsłynniejszych mozaik, tak zwane polowanie w pokoju ambulatoryjnym, przedstawia rzeczywiście, jak kiedyś polowano, tylko spójrzcie, jakie jest ogromne. Tutaj widać, że podłoga lekko się pofałdowała, ale jak na tyle set lat, to muszę przyznać, że naprawdę to miejsce jest w idealnym stanie. Znaleźliśmy kolejne miejsce, bardzo słynne, czyli tak zwane kobiety w bikini. Spójrzcie, przypominam, 300 rok naszej ery. Jakby te panie były wyjęte z naszej plaży dzisiejszej. Tak to my chodzimy i zwiedzamy. Spójrzcie, jakbyśmy chodzili po tych kafelkach, mozaikach, jakby to był nasz apartament. Prawie. Póki co mogę tylko powiedzieć tyle, że ta willa naprawdę jest przeogromna, a podobno my jeszcze nawet nie byliśmy w tych apartamentach, gdzie sam szefu mieszkał, więc te wszystkie budynki, które widzieliście, to były takie budynki, wiecie, trochę dla służby czy gości. Przeogromne pomieszczenia, ludzie tylko się domyślają, jakie miały przeznaczenie. Naprawdę można sobie zacząć wyobrażać, jak tutaj bogaci senatorowie rzymscy mieszkali. Chciałoby się tak żyć, nie? Możecie też zobaczyć takie pomieszczenie, które jest takim, nazwijmy to, małym ogrodem. Tutaj można było się schłodzić w upalne letnie dni przy fontannie. I też to pomieszczenie nadawało takiej naturalnej klimatyzacji temu miejscu. Dotarliśmy do salonu. Salon całkiem srogi. Tutaj mieliście takie codzienne życie. Tutaj też jadło się rodzinne posiłki. Wychodzimy już powoli z kompleksu Villa Romana, więc czas na podsumowanie. Kochanie? Mi się ten kompleks podobał, ale to nie jest nic fascynującego, więc musicie fascynować się historią, musicie fascynować się architekturą. Ja lubię zwiedzać takie miejsca, nie żałuję wydawania kasy na coś, co było zbudowane 2000 lat temu i później rzeczywiście udało się to odtworzyć w miarę wiernie. Uważam, że sam ten proces odtwarzania jest fascynujący, no ale pamiętajcie, że tak na koniec dnia to jest po prostu budynek pusty, gdzie widzicie tylko, nazwijmy to tylko, podłogi, które są w przepięknych mozaikach. Ja jestem za tym, żeby jak najwięcej ludzi takie miejsce odwiedzało, no ale zostawiamy Wam decyzję. Ja się w zupełności zgadzam z opinią Mikołaja. Według mnie niektóre mozaiki były naprawdę piękne i fascynujące, ale bardziej mi się podobało wczoraj, jak byliśmy w Dolinie Świątyń, w Agrigento. Jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to zapraszamy do obejrzenia tego odcinka.
Witamy się serdecznie z kolejnego miasta. Jesteśmy w Caltagirone. Chcemy Wam pokazać kolorowe schody i przepiękne miasteczko. I zgadnijcie co? Przyszła mgła i nic nie widać. Absolutnie nic. Zero! Widoczność jest zerowa. Jesteśmy w jakiejś chmurze, ale mamy nadzieję, że schody będzie widać. Caltagirone słynie z tego, że jest stolicą ceramiki na Sycylii i już od pierwszych chwil witają nas takie piękne ceramiczne kafelki. Widoczność idealna. Mikołaj tam stoi, ledwo go widać. Nasz spacer zaczynamy od strony ogrodów publicznych, ale jak widzicie, pogoda jest trochę mało sprzyjająca, więc ogrody sobie odpuścimy. Nie wiem, czy widzicie, ale tak wygląda obecnie miasto. Dzisiaj jeszcze było przepiękne słońce, a teraz weszliśmy dosłownie, znaczy nie my weszliśmy, tylko miasto jest całe we chmurze. No i co zrobić? No, nie mamy na to wpływu, więc lecimy dalej, pokażemy Wam to, co możemy. Zgubiliśmy się i właśnie próbujemy się odnaleźć, ale słuchajcie, jest taka pogoda, więc ciężko się nie zgubić. No i teraz dzwonimy. Halo? Idziecie za nami? Tak, idziemy w stronę schodów. A gdzie wy jesteście? Dobra. No jest to, nie wiem jak ci to powiedzieć. To nie widać, w czym jesteśmy. Wszędzie jest mgła. Dobra, znajdziemy się. Musimy być niedaleko, bo u nas też jest tak. U nas też jest mgła. I minęliśmy teraz budynek Generali. No to najwyżej puść sygnał, jak go miniecie. Dobra, okej. No pa. Pa. Nieco postapokaliptyczne miejsce w tych okolicznościach przyrody. Słuchajcie, idziemy. Nie możemy dojść, ale na szczęście mamy mapy, więc wiemy, dokąd mamy dotrzeć. Mam nadzieję, że tam uda nam się spotkać. Wesoło. Chodzimy sobie uliczkami Starego Miasta. Przynajmniej tak nam się wydaje. Spójrzcie tam na balkonach, te czarne głowy. Zaczyna mi się ten klimat podobać. Tutaj mamy, słuchajcie, bar. Naprawdę też w takim budynku. Niesamowicie. O, jakaś galeria. Być może kiedyś tutaj była. Kolejny przepiękny budynek. Miasteczko całkiem fajne. Weszliśmy do tego baru, żeby zobaczyć co i jak. Spójrzcie, jaki przepiękny budynek. Sam bar to jest tylko część. Sam budynek naprawdę bardzo, bardzo ładny. No i tradycyjnie ceramika wystawiona. Można kupować. Są głowy. Dzień dobry paniom. Dotarliśmy do słynnych schodów. Słynne kolorowe schody. No ja muszę wam powiedzieć, że te w Rio de Janeiro chyba robią większe wrażenie. Ale może to też przez pogodę. Ach, co zrobić? Tak się nazywają schody. Wydaje mi się, że my dużo więcej dzisiaj niestety nie zobaczymy. Siedzę sobie na jednym z tych pięknych schodków, których jest 142. Schody te zostały rozpoczęte dekoracje tych schodów od 1950 roku w różnych stylach, na przykład w stylu arabskim, normandzkim, hiszpańskim, także można tutaj znaleźć bardzo wiele różnych motywów. A tak te schody wyglądają, jak są udekorowane lampionami. A tak w rzeczywistości. Słuchajcie, ja byłem pewien, że to się będzie robiło coraz lepiej, a niestety robi się coraz gorzej. Także spadamy powoli. Może jeszcze uda nam się coś zobaczyć, ale niestety to miasteczko nas pokonało. Będzie trzeba tu najwyżej wrócić. My jeszcze dzisiaj jedziemy do Raguzy, bo tam będziemy chcieli spać. Podobno to właśnie Caltagirone jest stolicą ceramiki na Sycylii. My słyszeliśmy o tej mniejszej miejscowości, ale teraz słuchajcie, jak tu jesteśmy, tam jest sklep z ceramiką, tu z ceramiką, tu z ceramiką, tu z ceramiką. Słuchajcie, wszędzie macie ceramikę dookoła, więc chyba rzeczywiście mają rację. Spójrzcie, tutaj macie taki wózek, tam macie talerze, tutaj więcej talerzy, jak ktoś chce sobie to postawić, raczej powiesić. Tutaj macie stolik, dosłownie wszystko z ceramiki, co tylko możecie sobie wyobrazić.
Znaleźliśmy sklep trochę bardziej taką ekskluzywną ceramiką. Sami spójrzcie, jak to pięknie wygląda. I znaleźliśmy również wazon, który nam się podoba i który na przykład Ania z Wojtusiem mogliby dostać w prezencie. Pozostawiam Wam do odgadnięcia, który. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Taki wazon kosztuje 350 euro. Wysyłka do Polski podobno kosztuje około 50 euro. Są w mniejszym rozmiarze za 300 i są również w najmniejszym rozmiarze, ale nie wiemy za ile. Ale taką szyszunię jako lampę z chęcią przyjmę na prezent. Jakby ktoś coś, to wiedzcie. Taka mi pasuje. Z tego miasta to by było na tyle. Niestety pogoda się tylko pogarsza. Zaczął padać deszcz, a my musimy przejechać jeszcze godzinkę czy półtorej. Mamy nadzieję, że mimo wszystko cokolwiek zobaczyliście. My planujemy tu wrócić, bo to jest naprawdę fajne miasto. Pochodziliśmy trochę po tych galeriach, popatrzyliśmy na ceramikę, popytaliśmy się o ceny. No, ceny niskie nie są, ale niektóre rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładne. No i co? Gabi, jak Ci się podobało? Mnie się podobało. Wbrew pozorom schody były najmniejszą atrakcją. Najbardziej te sklepy ceramiczne mi się podobały. Tak, taki zwykły spacerek uliczkami tego miasta, wchodzenie do galeryjek było naprawdę bardzo, bardzo fajne. Lecimy. Jedziemy do Raguzy, także będziemy Wam pokazywać Raguza by night. O, zaświeciły się światła. Dotarliśmy do hotelu, jesteśmy w Raguzie. No i cóż, idziemy się zaczekinować, później jakaś kolacja. Wchodzimy do naszego pokoju, zaraz zobaczymy, jak wygląda. Nie umiem zapalić światło? O, słuchajcie, jest łóżko, jest gdzie popracować, jest łazienka. Wszystko, czego potrzebujemy. Wybyliśmy na krótki spacer, a tutaj Raguza wita nas przepiękną katedrą. I to nie jest ta główna katedra, to nie jest Duomo, to jest katedrala. Czyli w mieście jest sporo kościołów. Skoro jest zima, to musi być lodowisko. A że lodowisko ciężko zrobić na Sycylii, to podobno to lodowisko jest na plastiku. Zaraz podejdziemy i zobaczymy. W każdym razie koło katedry kolejny kościół. Tutaj są takie fajne miejsca, w większości zamknięte, gdzie można by było sobie coś zjeść. No i właśnie będziemy szukać jakiejś kolacji. A tu macie jeszcze katedrę od przodu. Czy to plastik, czy coś innego? Nie jestem pewien, ale widziałem, jak ludzie tu jeździli i dawali radę. Nie znaleźliśmy żadnej knajpy. Są tylko takie, wiecie, bary, gdzie można napić się drinka, można napić się kawki. Wchodzimy więc w ulicę, gdzie jest najwięcej restauracji. No i liczymy na to, że jakaś będzie otwarta. Patrzcie, jaka knajpa. To wszystko to nie jest dekoracja, to są prawdziwe warzywka. Znaleźliśmy fajną knajpę. Jest polecana, sprawdzaliśmy na Google'ach. Pane Ciupudda. Cokolwiek to znaczy. Nie, Wojtku, co to znaczy? Co? Pane Ciupudda. To jest cebula po sycylijsku, jeżeli dobrze kojarzę. Chleb i cebula. Chleb i cebula. No i zaraz coś sobie wybierzemy. Patrzcie, jakie fajne szklanki mają. Na zdrowie. Próbujemy parmigiany, czyli takiej lasagne, powiedzmy, z bakłażanem. To jest typowo sycylijskie danie. Patrzcie, jakiego mamy ufolutka. Podobno jest bardzo, bardzo dobry, tak twierdzi pan Wojtuś. Ale czy mu wierzymy? O wow. Smacznego. Dziękuję. Przyszło ostatnie danie. Wygląda smakowicie. Zabieramy się za konsumpcję. Już po kolacji. Kolacja była przepyszna. Najlepsze jedzenie, jakie jedliśmy na Sycylii, także bardzo polecamy. W ogóle było śmiesznie, a rachunek przyszedł naprawdę śmiesznie mały. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień Wam się podobał. Pomimo tego, że dzisiaj rzeczywiście było średnio z pogodą. Gabi, jak uważasz?
Pogoda nam nie dopisała, natomiast ten finał w tej restauracji był bardzo przyjemny. Tak, dzień był bardzo wesoły, pomimo wszystkich przeciwności losu. Koniec dnia bardzo fajny, także mamy nadzieję, że Wam również odcinek się spodobał. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, zalajkować i oglądać kolejne odcinki. To jeszcze nie wszystko, lecimy dalej. Jutro widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, pa pa!